Siema z Niemiec. Przywitajcie się. Inga, przywitaj się. Starczy. Jesteśmy właśnie pod Muzeum Mercedesa. Miejmy nadzieję, że nas wpuszczą. Jechaliśmy po drodze do Luksemburgu. Tak w ogóle wczoraj, jak widzieliście, jak się skończył nasz dzień. Gdzie? To z drugiej strony chyba jest wejście. Zarobiście, bo naprawdę fajnie wyszło. Bo naprawdę tak dobrze, w takich warunkach się dawno nie bawiłem. Były tańce, śpiewy, live'y, bijatyka, wszystko było. Ja jestem Nie, w sumie to ja wygrałam. Kinia, łaguza, wszystko było. Oczywiście wiecie, wszystko na żarty. Ale było naprawdę zarąbiście. No i jechaliśmy właśnie dzisiaj rano, wyjechaliśmy o 13 wyjechaliśmy w stronę Luksemburgu. Ale jak jechaliśmy, staliśmy w korku, Kinia zauważyła, że jest tutaj właśnie Muzeum Mercedesa. I tak stwierdziliśmy, że w sumie spoko, jak popatrzyliśmy na zdjęcia. Wszystko ładnie, ładne stare samochody. Także miejmy nadzieję tylko, że wejdziemy. Sprawdziliśmy godziny. Teraz jest kolejna grupa właśnie na 16:30. Były miejsca, bo jakieś mają, wiecie, jakieś głupie zasady, że tylko ograniczona ilość ludzi. I idziemy sobie pooglądać samochodziki. Tak. Zrobiłem coś dobrego dla Kini. Dawid średnio zadowolony, bo nie ma BMW. No właśnie, Dawid jest BMW, Kinia jest Mercedes. Tak. Także, a ja jestem skuter w Tajlandii. Najlepiej. Dobra, wchodzimy. Zaczynamy zwiedzanie. No. Fajna kapsuła to jest. No. Kurde, szkoda, że nikt nie jedzie akurat. Trudno. Zaraz. Musimy mieć tych zastranych maskę, ale tylko na chwilę. Wszystko po kolei będziemy zwiedzać. 5 pięter. 8. 8? 8 chyba. 8? No. A, jest 8, no? Patrzcie. Kolej. O kurde, 8 będzie grubo. Patrz, no to mówią o takie, co chyba nawet, wiecie, O, jak, to koń Mercedes jak nawet jest. Flintstonowie, no. Jest Mercedesa, konia też mieli. Od tego się wszystko zaczęło. Nie, że to była pierwsze silniki od Mercedesa. Teraz przeczytałem właśnie, że Karl Benz właśnie w 1883 roku 86 wyprodukował pierwszy swój silnik. I tutaj teraz wszystko fajnie pokazane. W 1885 pierwszy motor, można powiedzieć, motocykl. Widzicie tutaj łódź. Fajne. Mnie tam bardziej interesują te wszystkie nowsze Mercedesy, ale to też jest fajnie wszystko zobaczyć. Pierwsza lokomotywa. Nie no, taką furę jak się miało, to tu trzeba było być przekozakiem. No i dalej takiej nie masz. No, ja mam skuter. Nawet nie. Sprzedałem się, jak wyjeżdżałem. Ten Mesiek 1923 rok. Tutaj 1928. O, 1936. Nie, to już jest mocno na maksa. Piękny, co? No. Spoko. Spoko, nie chcę. Ten jak w ogóle ma fajnie opony zapasowe schowane tutaj z boku. Ja pierwsze, ale to są samochody. 1937. Już taką furę mieć to jest... Ja chciałbym. Ten to naprawdę to jest gangsterka już mocna. Mercedes SL300. Ale robi robotę. Patrzcie, jak ma drzwi otwierane.
Ten z 1955. Jakiego grilla już ma. Mają 300 na godzinę. Patrzcie, z komu wydechy w ogóle wystają. Tak w ogóle w tym muzeum jeszcze, jak będziecie schodzili z piętra na piętro, to jest fajnie opisana cała historia świata, jak się działo pokoju. Nie tylko w sprawie tego, co było z Mercedesa, tylko różne fajne fakty takie. To na przykład jak Mohamed Ali zdobył mistrza świata w 1964, a wcześniej on się nazywał Cassius Clay i zmienił sobie dopiero później na Mohamed Ali. Nawet nie wiedziałem tego. Widzicie? Fajnie się dowiedzieć takich nowych rzeczy. Tam Beatlesi wcześniej byli, tutaj pierwszy człowiek na Księżycu, pierwszy Woodstock. Pierwszy autobus Mercedesa. Naprawdę fajnie, że tu przyjechaliśmy. Zupełny przypadek, zarobiście wyszło. Ale już nas zaczynają pomału wyganiać, bo zaraz zamykają. I tak jeszcze mam w sumie 3 piętra. To jeszcze jest trochę. Tutaj dalej historia, tutaj Czarnobyl w 86. Później 89. obalenie muru berlińskiego. Kurde, naprawdę fajnie, że tutaj przyjechaliśmy. Naprawdę fajnie. Nelson Mandela. Tutaj się nadzoruje www. Pięknie. No i tutaj już coraz lepsze te Mercedes, znaczy coraz lepsze. Mi się te stare bardziej podobają. Ale idzie do przodu. 2002 Introduction of Euro. A później 2004 Social Media. To jest fajna ciekawostka, bo tak naprawdę to nawet samo to nie wiedziałem, że w 2004 już powstał Facebook, a w 2010 już 500 milionów użytkowników na całym świecie go miało. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam, jak długo mam Facebooka. Zaraz założyłem chyba, jak nasza klasa weszła. Wtedy miałem, nie wiem, 18 lat chyba? Już 14 lat chyba. No, to musiałem mieć w 2008. Możliwe. Albo że coś policzyłem. Patrzcie na to auto, to jest przegięcie aż. Z którego to jest roku? Ono się z 2015, ono się zmienia w trakcie jazdy. Fło. W inne auto. Figa. Co to jest w ogóle? Mercedes w 2012 zrobił takie w pełni elektryczne sportowe auto. Wow. 250 na godzinę potrafi jechać. 552 konie. Sorry, to ma 750 koni. Mój błąd. A tamten ile ma? Ten to wygląda kosmicznie normalnie. Ile ma koni? Ma mało, 270. A, no to ma mało, 279 i jedzie tylko z 250 na godzinę. Tutaj wyścigówki po torach jeżdżą. Gadają cały czas do nas po niemiecku i tak nic nie rozumiem. Bojliny. Ile to jedzie? Prawie 600 koni i jedzie 354 na godzinę. Nie wiem, czy was to interesuje tutaj w ogóle, że ja tu pokazuję wszystko, ale dla mnie to jest super, że my tu przyjechaliśmy. Fajnie było to zobaczyć. Ile? 3000 koni? Ile to jechało na godzinę? Miało jechać ogólnie 600, ale... A miało jechać 600 na godzinę, ale nie pojechało bardzo. Nie wiem. Nie pojechał. Nie wiem, Wow.
ten drugi. 430 na godzinę. 540 koni. Tamten. Ten jest piękny. Co jeszcze jest taki? No i w Niemczech nie jest za ciekawie. Cały czas jedziemy, cały czas pada. W ogóle popatrzcie, jaka to jest temperatura. 15 stopni. Ja myślę, że tutaj też jest lato, ale jednak chyba nie teraz. Jak w ogóle wyjechaliśmy o 13, mieliśmy być na 17, 18 w Luksemburgu, a dalej mamy tam 2,5 godziny. Jest już 20:30, także przyjedziemy tam w nocy. Pewnie zobaczymy tylko jakieś tam atrakcje, które można zobaczyć, jakiś tam zamek albo coś. W nocy jakiś główny plac, no i tyle, jedziemy dalej. Niestety strasznie ciężko nam dzisiaj idzie ta trasa. Cały czas coś wychodzi po drodze. Tak w ogóle nie wiem, czy każdy z Was wie, ale do końca tej serii zostały jeszcze może jakieś 3 odcinki mniej więcej. 2 będą z Holandii, jeden będzie może podsumowujący jakiś. Czekajcie, kiedy ja ten odcinek dam? O, zarąbiście! Mam pomysł na jeszcze jeden odcinek, żebyśmy zrobili wszyscy razem, jak tutaj jesteśmy w ekipie, wspólne Q&A. Także pod tym filmem piszcie pytania na przykład do każdego z osobna, jakie tam chcecie. Tylko proszę nie pisać kupię jakieś pokartyckie albo coś takiego, bo nie, proszę nikomu nie ubliżać z mojej ekipy. Napiszcie, bo myślę, że możemy coś fajnego popowiadać jeszcze na koniec. Wiecie, coś o podróży, coś ogólnego, nie wiem, jak, co chcecie, sobie, sami coś musicie sobie wymyśleć. A ja tam wybiorę jakieś najlepsze te pytania i zrobimy jeszcze taki odcinek, póki jesteśmy razem jeszcze, bo już jeszcze będziemy tylko 2 dni. No, tak, dokładnie. Ten odcinek będzie w piątek, także dobrze by było, jakbyście pisali w piątek, wtedy go w piątek wieczorem jeszcze wspólnie nagramy. Kiedy się pojawi, to nie wiem, ale spoko. To jest fajny pomysł mniej więcej. Tak w ogóle jeszcze dzisiaj kupiłem już bilet do Kirgistanu. Przyjeżdżam do Polski, załatwiam co mam załatwić i zaczynam kolejną podróż. Ona już będzie hardkorowa, na pewno. Ale to będzie coś nowego dla mnie. Będzie to, co wielu z Was chce, czyli to, jak było kiedyś. Na przykład jak wygląda podróż tam po Azji wcześniej, teraz Azja Środkowa, tylko troszkę inne kraje, ale będzie na pewno fajnie. Dobra, piszcie te pytania do Q&A, żebyśmy mieli co Wam nagrać. Wyjeżdżamy do Luksemburgu. Jest 23:30, my dopiero tu dojechaliśmy. Mieliśmy coś zwiedzić i jechać dalej do Holandii, ale raczej zostaniemy tu na noc i rano pozwiedzamy i dopiero pojedziemy. Dojechaliśmy prawie do Luksemburgu, znaczy jesteśmy w kraju Luksemburgu, ale jeszcze do miasta mamy kawałek, ale zostajemy tu na parkingu. Poszliśmy po żetony na prysznic, idziemy się kąpać, spać i rano będziemy zwiedzać, a później do Holandii. No i się ma. Właśnie jest 7:30, wstaliśmy, jaka była zimna noc. Nie spodziewaliśmy się tego, serio. W nocy to znaczy nad ranem było najgorzej. Po prostu od ostatniego miesiąca nie byłem przygotowany. Ostatni raz takie zimno czułem w Czechach jeszcze. Tak, dokładnie tam. Później już nigdzie. A teraz, dzisiaj mam pierwszy raz dżinsy założone w ogóle na sobie, bo jest tak zimno. Dziwne to lato tutaj. Właśnie spotkałem panią Polkę. Pytałem, co tutaj można robić. A on mówi, że nie bardzo coś. Nic praktycznie. Bierzesz tu też coś do jedzenia, czy coś wałciejesz? Nie wiem.
teraz do Starego Miasta, z otoczonym murem koła. No to witam w Luksemburgu, a dokładnie w Wielkim Księstwie Luksemburga. Parę ciekawostek. Luksemburg ma swoją monarchię, ma swojego księcia, ale jest jedynym krajem na świecie, który nie ma króla. Ma monarchię, ale nie ma króla. Żeby dla ścisłości. Mieszka tutaj około 600 000 ludzi. Jest jednym z mniejszych krajów w Europie. No i Luksemburg jest rajem podatkowym. Ma tutaj swoją siedzibę mniej więcej Amazon. No to sobie wyobraźcie. Musi im się opłacać, że akurat są tutaj. Jest tutaj też, w ogóle tak, stolicą Luksemburgu jest miasto Luksemburg. Co jeszcze? Znajduje się też tutaj miasto Schengen, w którym podpisano słynny traktat. I mówi się tutaj w 4 językach, dokładnie. Mówi się po francusku, po niemiecku, po luksembursku, czyli mieszanka tych dwóch. No i większość ludzi też mówi tutaj po angielsku. Także poligloci. Ładne miasto, ale tak jak mówiłem wcześniej, jak sprawdzałem atrakcje, no to nie ma ich tak naprawdę za wiele tutaj. Ale przyjechać, zobaczyć to wszystko dookoła, tutaj te mury i tak dalej, myślę, że było warto. I tak przejeżdżaliśmy tędy tam. Spoko. Najgorsze jest to, że sprawdzaliśmy pogodę, jaka jest teraz w Holandii. No to tu jest jak jest, ale nie pada. A tam podobno pada. A jest plan na dzisiaj, żeby pojechać sobie do Amsterdamu. Oczywiście się pobawić w tym Amsterdamie trochę. No ale jak będzie padało, to nic z tego nie wyjdzie. No ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że moje szczęście będzie mi sprzyjało i będzie dalej dobrze. Jesteśmy teraz na Chemin de la Corniche. To jest niby najładniejsze tarasy. No tutaj będzie taras. Najładniejsze tarasy w Europie, ale ja zauważyłem, że w każdym mieście piszą, że coś jest najładniejsze w Europie. No a później takie wcale nie jest. Niby widok spoko, no ale do najładniejszego to mu daleko. Ale ja już to zauważyłem w paru miejscach i paru miastach, że miasto, które ma na przykład mało do zaoferowania turystom, to sobie wymyśla właśnie coś takiego, że jakieś najpiękniejsze gdzieś tam w Europie, najpiękniejsze na świecie i tak dalej, żeby turysta przyjechał sprawdzić. Przyjeżdża, sprawdza i wcale najładniejszy nie jest. Ale dobry chwyt. Miejsce, które trzeba zaliczyć w każdym nowym kraju. Trzeba było kupić magnes oczywiście dla rodziców na lodówkę. Luksemburg to mój 71. kraj, który odwiedziłem. O, Londyn. Dzisiaj już jestem 32 dzień w podróży, dokładnie. Ale to zleciało, naprawdę. Bardzo dużo się działo. Ile przejechałem? Chyba 11 krajów. Chyba mniej więcej tak. Już około 10 000 kilometrów. Także naprawdę jest kawał drogi. A jeszcze mam do zrobienia 2,5, jakoś tak. Jakoś no muszę po prostu dać jeszcze do Holandii, trochę po Holandii pojechać i wrócić do Polski, wrócić do Krakowa. Fajnie to zleciało, szybko w miarę. Znaczy szybko w miarę, no szybko minęło. Codziennie się coś działo, codziennie gdzieś jechaliśmy. Jakieś nowe miejsce, zaraz nowy kraj, zwiedzanie, jakaś impreza. Było wesoło, naprawdę było wesoło. Dziękuję przede wszystkim Odkryj Auto
za to, że mnie wspierali, że mi dali tego kampera, że mogłem jeździć. Naprawdę dziękuję jeszcze raz. A wy pamiętajcie, że na wypożyczenie samochodu lub kampera na hasło Wojownik 10 dostaniecie 10% zniżki. Myślę, że warto z tego korzystać. Kinga z nami nie poszła, bo coś się źle czuje. U nas było dość zimno, mówi, że strasznie zmarzła. Albo jej się nie chciało, albo się przeziębiła. Nie wiem. Zaraz się dowiemy, jak wrócimy do kampera, bo w sumie zaparkowaliśmy, od razu poszliśmy sobie i nie wiemy co i jak. Idziemy teraz jeszcze na jedno miejsce zobaczyć. No i tak jak mówiłem, później ruszamy w stronę Rotterdamu. Mamy tam jeszcze 4 godziny trasy, około 4 godziny wczoraj, 3,5 albo 4 pokazywała wczoraj trasa wieczorem, jak dojechaliśmy tutaj. No w dzień wiadomo, może być troszkę gorzej, no bo jednak to są korki, także może być trochę dłużej. No. Coś jeszcze miałem powiedzieć. Miałem jeszcze coś do powiedzenia i zapomniałem. Kurde. Aha, w sprawie tego mojego kolejnego wjazdu. Pamiętajcie, że jakoś, nie wiem, wylatuję w sobotę koło 10 lipca. Czekajcie, 4? Nie 10, później. Koło 12-13 lipca startuje nowa seria z Azji Środkowej. Wylatuję dokładnie do Kirgistanu. To będzie pierwszy kraj, który odwiedzę. Później będę leciał jakoś po kolei. Zobaczymy, gdzie będę mógł, co będzie do roboty i tak dalej. Ale tak jak wam mówiłem, to będzie zupełnie inna przygoda. Tam też lecę z namiotem. Będzie trochę namiotów, będzie też autostop, jak się będzie udawało. Będzie zupełnie co innego. Teraz wiecie, teraz to był wyjazd wakacyjny. Wiem, że wiele osób narzekało, że to nie ten kanał i tak dalej. Ale co z tego? Są takie wyjazdy i takie. Ja się cieszę, że to zrobiłem, że miałem okazję sprawdzić, jak to jest podróżować kamperem. Było to dla mnie nowe doświadczenie, było to spełnienie jakiegoś marzenia, które chciałem zawsze zrobić. Spoko. Teraz przychodzi czas znowu na nowe podróże, te bardziej takie dzikie i bardziej wymagające przede wszystkim. Bo jazda kamperem nie jest wymagająca w ogóle. Wszystko jest podane na tacy praktycznie. Ja tylko wsiąść i jechać. A teraz się zacznie trochę inaczej. Także pamiętajcie, żeby śledzić tą przygodę. No i dzięki jeszcze raz, że byliście ze mną i jesteście cały czas. To jest dla mnie najważniejsze. Sorry, właśnie liczyliśmy w ilu krajach już byłem, to już jest 14 kraj, a nie 12, coś mi się pomyliło. 14 i Holandia będzie 15 krajem. Czyli ogólnie będzie odwiedzone 15 krajów w trakcie tej podróży. Nieźle, naprawdę. No. Dobrze wyszło. Ale wiecie, jak to kamperem jedzie się cały czas, także większość się tylko przejeżdżało. Się zatrzymywaliśmy, coś się zobaczyło i jechało się dalej. To jest właśnie plus kampera. Jechaliśmy do Belgii. No, Belgia to niby był 16 kraj, ale z racji tego, że tutaj nie zwiedzamy, nic tylko przejeżdżamy, to nawet nie liczę tego, że tu byliśmy. Jedziemy właśnie do Rotterdamu, do Dawida. Parę spraw musimy pozałatwiać, później prawdopodobnie Amsterdam. 2 dni i koniec. Dobra, kończę ten odcinek. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Do zobaczenia w następnym już z Holandii. Pozdrawiam, na razie.